już 13. odcinek serii pokazującej krok po kroku budowę kartonowego modelu norweskiej kanonierki Axel Thorsen z 1810 roku. W tym odcinku rozpoczynam wieszanie żagli. Przygotowane żagle wyposażam we wszystkie dodatkowe elementy, takie jak bloczki czy talie. Na pierwszy ogień idą żagle na dziobie, czyli kliwry i sztaksel. W ich przypadku przedni róg żagla będzie wiązany na sztywno, więc nic dodatkowego nie jest potrzebne. Róg szotowy, dolny, tylny, uzupełniłem o 2 bloczki, które będą obsługiwały szoty. Róg górny wyposażony jest w talię z 2 pojedynczych bloczków, która spełniała rolę V. 2 żagle już wiszą, ale jeszcze do nich na moment powrócę później. Zaczynam od wstępnego powieszenia żagli i kontroli, czy wszystko pasuje i jest poprawnie ułożone. Bardzo pomocne na tym etapie olinowania ruchomego są różne ciężarki, które lekko naprężają linki i utrzymują żagiel w odpowiednim miejscu. Mogą to być małe ściski, spinacze do bielizny, samozaciskowe pensety i cokolwiek jeszcze przyjdzie Wam do głowy. Jeśli żagiel pasuje, rozpoczynam mocowanie. W tym modelu przednie rogi były bezpośrednio przywiązane w odpowiednich miejscach bukszprytu. Po kilkukrotnym przełożeniu linki czy nici ustawiam odpowiednie naprężenie i odległość, po czym zabezpieczam klejem. Kolejnym krokiem jest wybranie fału, by żagiel był naprężony. Używając obciążnika poprawiam naprężenie liny i ułożenie talii. Zabezpieczam całość klejem.
Teraz na wolny koniec liny V założyłem bloczek z haczykiem, który trzeba założyć na oczko w pokładzie. Czasami wymaga to kilku prób, zmiany kąta, innego chwycenia pensety i tym podobne. Gdy tylko to się uda, od razu zabezpieczam haczyk klejem, by przypadkiem nie spadł i żebym nie musiał powtarzać wszystkiego od nowa. Teraz trzeba uporządkować linę i założyć na knagę lub nagiel. Kiedy już to się uda, zabezpieczam całość klejem, jak zwykle. Po kilku minutach lina jest obłożona dookoła knagi w formie ósemki i pozostaje pozbyć się nadmiaru. Używam do tego bardzo ostrego, nowego ostrza skalpela. Wróćmy na moment do sztaksla, który już wisiał wcześniej. Był on zwykle używany podczas pogody sztormowej i dlatego mocowany był z wykorzystaniem foksztagu. Po zamocowaniu tego żagla, podobnie jak prezentowałem przed chwilą, dodatkowo łączę przedni lik żagla ze sztagiem przy pomocy małych drucianych obręczy. Jest to bardzo precyzyjna praca, bo początkowo obręcz jest zwichrowana, by można było ją założyć, a potem prostowana przy pomocy dwóch penset. Na małych jednostkach żagle były dowiązywane do drzewców na okrętkę, jak na górnym rysunku, i w zasadzie tylko do gafli i bomów. Podstawową formą wiązania była ta pokazana na rysunku dolnym. Miała ona oczywiście swoje warianty i odmiany, ale ja pokażę najprostszą, pasującą do skal 1:100 czy 1:72. Przez otwory w górnej krawędzi żagla przekładam linkę lub nić i zawiązuję pojedynczym węzełkiem na szczycie żagla na liklinie. Dzięki temu później żagiel układa się równo pod reją czy gaflem. Jest to dużo łatwiejsze i lepiej wygląda.
Tak przygotowany żagiel przywiązuję do gafla czy rei. Robię dodatkowe obłożenie samego drzewca, tak jak to było robione historycznie, i zawiązuję. W efekcie na rei czy gaflu są od góry dwie równoległe linki. Zawiązuję to wszystko i zabezpieczam klejem. Przygotowany do zawieszenia żagiel gaflowy fokmasztu. Bloczki w rogu szotowym, gordingi, to są chyba gaje, czyli gafelgaje, pikwał, gardafał i więźba gafla z rakslotami. Mocowanie przedniego dolnego rogu będzie na sztywno i cały żagiel będzie przywiązany do masztu. Rozpoczynam wieszanie żagla od zamocowania gardafału. Wszystko w sposób bardzo zbliżony do wieszania kliwrów, czyli powieszenie i ułożenie talii, naciągnięcie fału, zabezpieczenie haczyków klejem itd. Podobnie z pikwałem. Krok po kroku przekładam linę przez kolejne bloczki, a kiedy wszystko jest poprawnie, używam kropelki kleju.
Z jednej strony szponu gafla zamocowana jest nić, a na nią założone kilka rakslotów. Oczywiście więźba była przy samym maszcie, więc trzeba nić przekładać tak, by przypadkiem nie oplatała innych linek ułożonych pionowo wzdłuż masztu. Po ułożeniu we właściwej pozycji należy ostatecznie dobrać ilość rakslotów, tu jest o jeden za dużo, i przełożyć nić przez drugi otwór, chyba że otwór jest za mały lub zabrudzony i trzeba go poprawić. Teraz już powinno się udać przełożyć nić, wszystko naprężyć, ułożyć i zabezpieczyć klejem. Na końcu odciąć nadmiar skalpelem. Tak jak przy żaglach trójkątnych, tak i tu garda V i pik V zostały ustawione i naprężone, a następnie poprowadzone przez bloczki przy pokładzie i zawiązane na knagach przymasztowych. Dolny przedni róg żagla, jak poprzednio, mocowany jest na sztywno do oczka w pokładzie. Po kilkukrotnym przełożeniu całość zostaje naprężona, zawiązana i zabezpieczona klejem.
Mocowanie żagla do masztu robię na okrętkę. Tu, podobnie jak z więźbą, linkę trzeba oplatać bezpośrednio dookoła masztu, by nie obejmowała innych lin. Przekładam linkę przez otwór w żaglu i żeby łatwiej się ułożyła, dodatkowo jeszcze raz od dołu i od góry. Tu przekładam między masztem a żaglem od dołu. A tu robię powrót linki między masztem a żaglem od góry. W efekcie powstaje imitacja węzła, którą zabezpieczam klejem. Cały proces jeszcze raz na szybko. W półgodzinnym filmie udało się pokazać kilka podstawowych szczegółów przy wykonywaniu olinowania ruchomego. Nie wszystko udało się sfilmować czytelnie, bez zakłóceń, ale jest mocowanie przednich rogów żagli trójkątnych,
jest cały komplet talii obsługujących fały, jest mocowanie bloczków przy pokładzie i obłożenie lin na knagach. Pozostał jeszcze cały grot żagiel, wszystkie szoty i kilka innych lin olinowania ruchomego, ale to już w następnym odcinku. Do usłyszenia.